Cześć! Pod filmikami, które publikuję, wielokrotnie czytałem komentarze, w których widzowie pytali o poradę przy zakupie spawarki lub jakie urządzenie spawalnicze jest godne uwagi. Otóż, szczerze mówiąc, jeśli zaproponowałbym coś konkretnego lub jakiś konkretny model, mogłoby to być w jakimś sensie nieuczciwe. Mógłbym oczywiście powiedzieć parę słów na temat tych sprzętów, które użytkowuję zawodowo, jak również amatorsko. Mógłbym obnażyć jakieś wady tych sprzętów lub powiedzieć parę słów o zaletach, ale większość z tych sprzętów, o które pytali widzowie, raczej było pochodzenia chińskiego. Szczerze mówiąc, niektórych z nich nigdy nie widziałem, a już na pewno nie użytkowałem. Nie mam nic przeciwko chińskim sprzętom. Szczerze mówiąc, uważam, że robią całkiem niezłe sprzęty. Uważam, że za jakiś czas nawet przegonią naszą produkcję, jeśli chodzi o jakość. Szybko oni się uczą. Przy zakupie tego sprzętu raczej bym się nie zdecydował na zakup jego na ich portalach wysyłkowych. Poszedłbym do sklepu w naszym rejonie, zapytał sprzedawcę o warunki serwisu, gwarancji. Szczerze mówiąc, nie uważam, że sprzedawcy, handlowcy są w stanie dopuścić się takiego błędu, żeby sprowadzić sprzęt, który jest w formie testowej, a na tego typu różnego portalach wysyłkowych może być różnie. Przede wszystkim powinniśmy się zdecydować, do czego ta spawarka nam będzie potrzebna. Jeśli do wykonywania jakichś krótkich spojin, sporadycznego spawania w garażu, proponowałbym kupić coś tańszego. Natomiast jeśli chcemy wykonywać jakąś pracę zawodową używając tego sprzętu, oczywiście należałoby kupić jakościowy, markowy sprzęt. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że zakupicie sprzęt, którego cykl pracy jest 30% i pójdziecie z tym sprzętem na robotę. No niestety, ten sprzęt nie wytrzyma. Kiedyś oglądałem filmik na YouTubie, dosyć ciekawy, prezentujący omawiał spawarkę, mówił, że to jest najtańsza spawarka z Chin. Z tego co mówił, kosztowała ona 50 lub 60 dolarów. Spojiny, które prezentował, wyglądały całkiem nieźle. Powiedział, że tą spawarką da się spawać. Z mojego punktu widzenia wygląda to troszeczkę inaczej. Ten sprzęt najprawdopodobniej był wyjęty wprost z opakowania. Jeśli by ten sam prowadzący wykonał troszeczkę spawów tą spawarką, wypalił kilka paczek elektrod, najprawdopodobniej miałby troszeczkę inne zdanie na temat tego sprzętu. I w tej sytuacji nasuwa mi się jedno z pytań lub komentarz od widza. Kupiłem spawarkę, która na początku działała świetnie, natomiast w krótkim czasie, w trakcie użytkowania, odczułem drastyczny spadek mocy na urządzeniu. Odpowiedź moja jest prosta. Jeśli decydujemy się na zakup ekonomicznego urządzenia, musimy mieć świadomość, że są one wykonane z gorszej jakości materiałów, a ta początkowa moc najprawdopodobniej wzięła się stąd, że przewodniki w tym urządzeniu zostały uszlachetnione jakimś pyłkiem z lepszej jakości materiałów, które w początkowej fazie użytkowania dawały moc zbliżoną do tej, która powinna być w realu. Mówiąc w realu, chciałbym Was uświadomić, że te ekonomiczne urządzenia niestety nie dają takiej mocy, jaka jest prezentowana na wyświetlaczach. I cóż, chciałbym Wam życzyć udanego zakupu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!